Dziś testuję nowy przepis na ciasto, ja je zrobię z porzeczkami, ale można je zrobić z dowolnymi owocami, malinami, jagodami, borówką czy nawet wiśniami z kompotu. Najpierw standardowo przygotuję składniki, większość już mam, ale jeszcze zostały najważniejsze, czyli mąka 2,5 szklanki, tutaj typ dowolny od 450 do 550 i jeszcze żółtka. Białka zamrożę, niedługo będzie z nich beza, bo akurat z tymi 3, które mam, będzie potrzebna ilość. Zimne masło kroję na drobne kawałeczki i teraz do misy miksera wrzucam mąkę, zimne masło, szczyptę soli. Całość powoli mieszam do momentu, aż ciasto nabierze konsystencji mokrego piasku. Do tego ciasta wszystkie składniki mają być zimne. Trzeba tego szczególnie pilnować, kiedy na dworze jest gorąco, a jeszcze bardziej, kiedy dodatkowo zagniatasz ciasto ręcznie, bo jeśli temperatura ciasta się podniesie za bardzo, będzie je trudno rozwałkować, a po upieczeniu będzie twarde. W międzyczasie nastawiłam też piekarnik, żeby się nagrzał. Ciasto wkładamy zawsze do nagrzanego piekarnika. Kiedy już ciasto wygląda tak, dodaję resztę składników, czyli żółtka, proszek do pieczenia, cukier puder, 2 łyżki zimnej kwaśnej śmietany 18%. Całość mieszam do momentu, aż powstanie jednolite ciasto. To ciasto po wymieszaniu powinno być miękkie i plastyczne. Jeśli Twoje ciasto jest twarde i trudne do rozwałkowania, to albo składniki były za ciepłe, albo ciasto było zbyt długo wyrabiane. Można się pomęczyć, bo ciasta szkoda wyrzucać i tak się upiecze, tyle tylko, że będzie twarde. Ciasto dzielę na pół, jedna część idzie do lodówki. Drugą część rozwałkowuję na szerokość i długość blaszki. Dla ułatwienia robię to na papierze, bo potem nie będzie problemu z przeniesieniem ciasta do blachy. Gotowy spód przerzucam do blachy i od razu wstawiam do nagrzanego piekarnika na drugi poziom od dołu. Całość piekę jakieś 20-25 minut, to w zależności od piekarnika. Generalnie spód powinien nabrać ładnego, złotego koloru. Po upieczeniu od razu wyjmuję go z piekarnika i zostawiam na parę minut, żeby ciasto ostygło. Potem spód przerzucam na deseczkę i w ten sam sposób piekę drugą część ciasta z lodówki. Kiedy oba blaty ciasta kruchego wystygną, zabieram się za krem. Mam tutaj 6 łyżeczek żelatyny, zaleję mniej więcej 1/3 szklanki gorącej wody i od razu rozpuszczę też galaretkę. Właściwie można galaretkę rozpuścić nawet na samym początku, jak ktoś chce. Całość mieszam, żeby i galaretka, i żelatyna dokładnie się rozpuściły. Jeśli jest bardzo gorąco, tak jak dzisiaj u mnie, to do galaretki trzeba dodać 2 łyżeczki żelatyny rozpuszczone w 1/4 szklanki wody. Mam jeszcze przygotowane 150 g czekoladowej posypki. Moja jest taka z Lidla, ale można też użyć zwykłej czekolady mlecznej lub gorzkiej, startej na tarce. Warto po starciu czekoladę wstawić do lodówki, dzięki czemu nie rozpuści się ona szybko w kremie. Do misy miksera wlewam najpierw jedno opakowanie półlitrowej śmietanki 30% dobrze schłodzonej. Z drugiego opakowania śmietanki wleję nieco więcej niż pół, natomiast resztę zostawię do rozcieńczenia żelatyny. I jeszcze serek około pół kilograma, może być 400 g też, jaki kto lubi. Ja mam śmietankowy kanapkowy, mój ma taki lekko słonawy posmak, ale my tak lubimy. Może być Philadelphia, może być też mascarpone. Wszystko to musi być jednak bardzo dobrze schłodzone. I jeszcze cukier puder, 2-3 łyżki, tutaj według gustu i do smaku. Całość ubijam najpierw na niskich obrotach, żeby nie chlapało, a kiedy śmietanka się spieni, przełączam się stopniowo na jak najwyższe obroty. W międzyczasie rozcieńczę jeszcze żelatynę. Moja zrobiła się w trakcie ubijania śmietanki zbyt gęsta, więc podgrzewam ją przez chwilę, żeby była gorąca, a co najważniejsze, żeby była płynna. Gorącą żelatynę wlewam do pozostawionej śmietanki i dokładnie mieszam. Gdyby w trakcie mieszania zrobiły się grudki żelatyny, można całość podgrzać, byle tylko nie zagotować tej mieszanki. Całość od razu wlewam do ubitego kremu, miksuję krótko i dosypuję czekoladową posypkę. I tu już wymieszam ręcznie. Na kruchy blat wykładam porzeczkę, u mnie mrożoną, na to praktycznie cały krem, pozostawiając dosłownie 4 łyżki na wierzch, na drugi blat, tylko tyle, żeby porzeczka na wierzchu miała do czego się przyczepić. Wyrównany krem przykrywam drugim blatem kruchego ciasta, wykładam pozostały krem i na wierzchu układam pozostałą porzeczkę. Przy świeżych owocach nie ma problemu. Przy innych owocach niż porzeczka, mrożonych, trzeba uważać, ponieważ niektóre, na przykład maliny, mogą puścić sok.
trakcie rozmrażania, więc takie owoce, które potencjalnie mogą puścić sok, układamy bezpośrednio przed wylaniem galaretki. I teraz całość wstawiam do lodówki, żeby się schłodziła. A po schłodzeniu na wierzch idzie galaretka. U mnie w 2 podejściach, czyli najpierw wylewam prawie całą na wierzch i ciasto wstawiam do lodówki. Natomiast resztę galaretki, tą odrobinę, która mi pozostała w kubku, ponownie rozpuszczam, żeby była płynna. Kiedy galaretka na cieście się już zetnie, ona nie musi być jakaś super utrwalona, ważne, żeby tylko nie była płynna czy półpłynna, wówczas resztę rozpuszczonej galaretki wylewam cienką warstwą na wierzch, dzięki temu całość będzie równa. I tak przygotowane ciasto wstawiam do lodówki na kilka godzin, no niestety najlepiej na całą noc. A gotowe ciasto tak się prezentuje. Z małą pomocą osób trzecich wyjęłam ciasto z blaszki. I już od razu widzę swój błąd, na szczęście łatwy do naprawienia, czyli tak jak na górze powinnam była wyłożyć na kruchy spód na dole najpierw warstwę kremu i dopiero później ułożyć owoce, ponieważ teraz ten dół z owocami oddziela mi się od kremu. I jeszcze 2 słowa na temat porzeczki. Przyznam, że ja nie skosztowałam swoich owoców wcześniej, a moje są niewiarygodnie kwaśne, dosłownie takie, że aż mnie po prostu wykręca. Więc mam taką propozycję, żeby się upewnić albo, że porzeczka jest dojrzała, albo po prostu użyć innych owoców, malin czy truskawek, a naprawdę warto, bo poza tym ciasto jest absolutnie obłędne, przepyszne, no i przepięknie się prezentuje, także gorąco polecam. A więcej sprawdzonych przepisów znajdziesz w moich książkach. Do wszystkich przepisów w książkach dołączone są filmy. Kup pakiet już teraz na sklep.orchideli.com. Zapraszam serdecznie.